Witajcie, tutaj kanał Historia Miniona. Dzisiaj zabieram Was do Krakowa w fascynującą przeszłość w poszukiwaniu reliktów dawnego grodu Wiślan na krakowskim Wawelu. Zatem zapraszam Was do oglądania dalszej części tego filmu. By przybliżyć Wam sam gród Wiślan w Krakowie, musimy zdecydowanie cofnąć się w czasy jeszcze wcześniejsze, mianowicie do ostatniego zlodowacenia naszych terenów na południu Polski. Ponieważ prawdopodobnie właśnie wtedy, pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, Dolina Wisły została rozdarta przez nasuwający się z północy lód, tworząc tak zwany stożek prądnika. Więc stożek prądnika jest niczym innym jak zwykłą moreną czołową, która to powstała w wyniku osuwania się przeróżnego materiału z pokrywy lodowej oraz oczywiście wymywania samego żwiru i piasku przez spływające tutaj kiedyś wody roztopowe. Ten rzeczony właśnie stożek od tych bardzo dawnych czasów nigdy nie został zalany przez wody powodziowe Wisły, ale razem z jej dopływem Rudawą tworzył bagna oraz przeróżne stawy. I to właśnie te części moreny znajdujące się najwyżej stanowiły najlepsze miejsce do wczesnośredniowiecznego osadnictwa, które to sięgało wzgórza wawelskiego oraz towarzyszącą mu piaszczystą terasę średnią. I tak oto stożek prądnika czy terasa w istocie rzeczy stanowiły doskonałe miejsce do rozwoju osadnictwa, co z pewnością wykorzystali nasi Wiślanie. I wyprzedzając niektóre z komentarzy, które mam nadzieję tutaj pod tym filmem się pojawią, słowiańskie plemię Wiślan oczywiście nie było pierwszym tutaj ludem, który zasiedlił właśnie ten teren, ale tutaj nie będziemy się nad tym rozwodzić, ponieważ film jest stricte o plemieniu Wiślan. I tutaj pojawia się pierwsza bardzo istotna rzecz. Jedyny bezpieczny dostęp do ogrodu wiódł pomiędzy bagnami, mokradłami przez stożek dopływu Wisły prądnika, co oczywiście akumulowało tutaj wszystkie szlaki transportowe południowej Polski. W tym wypadku musicie mieć świadomość tego, że dawniej bardziej handel odbywał się drogami rzecznymi, komunikacja była bezpieczniejsza i szybsza, co sprzyjało również powstawaniu w takich właśnie bardzo strategicznych miejscach pierwszych osad słowiańskich. I tak główny szlak wodny, czyli po prostu nasza Wisła, w tym wypadku był naturalnym węzłem, gdzie stykały się wszystkie dalekosiężne szlaki handlowe łączące przyszły Kraków z Rusią Kijowską, Zakarpaciem, Węgrami, obszarem Wielkich Moraw, Czech, Europy Zachodniej, centralną Polską, Śląskiem. Po prostu idealne miejsce na budowę być może pierwszej stolicy Wiślan. Czy jednak takowy gród w istocie rzeczy istniał? Aby być tego pewnym, należałoby odnaleźć jego pozostałości. A tutaj zacznijmy może od ceramiki. Już na początku zaznaczę, owa ceramika, nieliczne jej odnalezione fragmenty, niestety bardzo nieliczne, to pierwszy dowód zachowanych śladów najstarszego tutaj osadnictwa wczesnośredniowiecznego, świadczącego o bytności Wiślan w tym miejscu. W tym filmie pokażę Wam też miejsca, w których ta ceramika została odnaleziona, a odnaleziona została na ulicy Bernardyńskiej i też w Gródku, ale były to tylko pojedyncze znaleziska. Co oczywiście może nam sugerować, iż w tym miejscu lub w jego najbliższej okolicy znajdowało się stare grodzisko słowiańskie. Myślę teraz, że to już odpowiednia pora, by powiedzieć nieco więcej o samym grodzie, a właściwie przebiegu jego wałów. Pierwszą cechą charakterystyczną jest powierzchnia grodziska, która wynosi około 4 hektarów, co zresztą wpisuje się w wielkie grody Słowian na południu całej naszej Polski. Oczywiście po raz kolejny mamy tutaj bardzo duży problem, bo przecież późniejsze budownictwo całkowicie zniszczyło pierwotny gród Wiślan. I mam tutaj na myśli następujące w kolejnych wiekach różne budynki, które to całkowicie wymazały pierwotny kształt grodziska Wiślan. Jakkolwiek już wcześniej wyobrażano sobie tą stolicę Wiślan, to tak naprawdę wszystko to
znajdowało się w sferach fantazji i nie było niczym potwierdzone. A my tutaj chcemy dokopać się faktów. I tak w roku 1948 po raz pierwszy na Wawelu dokonano odkryć archeologicznych w tym temacie, wykonując tutaj pierwsze odwierty, które wkrótce przedstawiły nam zarys wałów obronnych. Ten istotny wykop miał miejsce w północno-zachodnim Wawelu, w okolicach seminarium w kierunku współcześnie znanej nam Baszty Złodziejskiej. I przy murze gotyckim ten niewielki wykop sięgał aż do samej skały podłoża. Natrafiono na warstwę o szerokości ponad 2 metrów, gdzie odsłonięto bardzo istotne pozostałości śladów kilku spalonych, wystających pionowo drewnianych słupów. Te ślady przebiegały po linii mocno zakrzywionej, co wstępnie sugeruje nam oczywisty wniosek. Natrafiamy na obwód wałów obronnych. 4 lata później prace ruszają dalej, a obszar wykopalisk zostaje powiększony, co pozwoliło tamtejszym archeologom na odkrycie dalszych licznych szczątków spalonych drewnianych, najprawdopodobniej elementów wału Grodziska, gdzie łatwo już wtedy było wysunąć wnioski, iż natrafiono tutaj na przekładkową konstrukcję wału wewnętrznego. W pierwszej połowie lat 50. prace trwają nadal, ale tym razem już na południowym skraju wzgórza wawelskiego, gdzie po raz kolejny archeolodzy natrafiają na pozostałości pionowych słupów drewnianych, co ostatecznie uzmysłowiło wszystkim. Całe wzgórze wawelskie było otoczone murem skrzyniowym. I tak Baszta Sandomierska nad Smoczą Jamą oraz wieża Sobieskiego przy Pałacu Królewskim. Wszędzie tam natknięto się na nasypy wału przebiegające po krawędzi górnej powierzchni wzgórza, co sugerowało jednoznacznie ufortyfikowane Grodzisko Słowian. Jak jednak wyglądały w istocie te wały obronne? Podstawową konstrukcję umocnienia stanowiły tutaj drewniane skrzynie wypełnione rozmaitym materiałem, ziemią, gliną, kamieniami i też piaskiem. I po raz pierwszy w niepodważalny sposób stwierdzono ślady tego umocnienia obronnego dopiero w roku 1979 w pobliżu Baszty Panieńskiej. Oczywiście odnalezione tutaj ślady nie były w ogóle imponujące, bo sprowadzały się do postaci śladów zbutwiałego drewna, gdzie w najwyższej jego partii, co ciekawe, zetlałego, co świadczyłoby o bardzo dramatycznych tutaj kiedyś wydarzeniach. Teraz przyjrzyjmy się nieco konstrukcji tych wałów. Trzon wału składał się z 3 rzędów skrzyń drewnianych o szerokości około 4,5 metra i długości 1,5. Niebagatelna też jest szerokość samego założenia obronnego, która u podstaw mogła wynosić nawet 15 metrów, a jego wysokość szacunkowo można ocenić na około 7 do 8 metrów. Jednak zachowane tutaj i odnalezione kiedyś materiały zniszczonego drewna są po prostu niewielkie, rzędu paru centymetrów, i całe datowanie Grodziska do tej pory zostało ustalone na podstawie białej ceramiki krakowskiej tutaj też odnalezionej. Należy teraz zadać sobie całkowicie inne pytanie. Dlaczego resztki tego spopielonego drzewa nie zostały poddane badaniom dendrochronologicznym, które rozwiałyby wszelkie wątpliwości dotyczące chronologii pierwszego grodu Wiślan w Krakowie? Czy szczątki tych materiałów są aż w tak złym stanie, iż nie można ich przebadać naukowo? Do odpowiedzi na te pytania i ewentualne kolejne komentarze, które mogą pojawić się w tej kwestii pod tym filmem, nie udzielę Wam odpowiedzi, ponieważ tych odpowiedzi mogą Wam udzielić tylko archeolodzy i do nich należy skierować te zapytania. Ale zanim i jeśli kiedykolwiek skierujecie owe pytania do archeologów, to mamy tutaj coś jeszcze, nad czym już obecnie pracują tutejsi naukowcy. Konkretnie mam tutaj na myśli bardzo mały, niepozorny kopczyk znajdujący się w centrum Wawelu. Oczywiście częstokroć jest on pomijany, choćby z racji tego, iż nie dorównuje swoimi rozmiarami oraz i sławą kopcu Kraka czy kopcu Wandy. Jednak jego umiejscowienie może wskazywać na obiekt kultu
czy też miejsce pochówku kogoś bardzo istotnego dla samych Wiślan. Ale czy w istocie rzeczy rzeczywiście tak było? Tego nie wiemy i jeszcze musimy się uzbroić w cierpliwość, ponieważ poza tą teorią o pradawnym pochodzeniu tego kopczyka jest jeszcze inna, mówiąca o tym, iż obiekt ten został całkowicie przypadkowo usypany tutaj znacznie później podczas okupacji austriackiej. Tyle można powiedzieć o najwyższym grodzie Wiślan na samym Wawelu, a teraz pora przesunąć się trochę dalej, do samego podgrodzia terasy średniej. Zatem schodzimy nieco niżej na krakowski dawny Okół, gdzie dokonano również kilku odwiertów mówiących nam o tym, iż znajdowała się tutaj zamieszkana osada. Ale na początku, najprawdopodobniej w dobie istnienia tutaj słowiańskiego plemienia Wiślan, miejsce to nie było obronnie ufortyfikowane, przynajmniej w początkach swojego istnienia. Jak już mówiłem wcześniej, dokonano tutaj kilku odwiertów, natrafiono na pozostałości dębowe w specjalnie wykonanym tu wykopie wypełnionym gliną, a jego datowanie jest określane na drugą połowę IX wieku, a połowę wieku X. W tymże też okresie czasu napotykamy na kolejne zniszczenia, podobnie zresztą jak samego wału grodu wawelskiego, na skutek pożaru, gwałtownego pożaru. I dopiero później w wieku X oraz XI najprawdopodobniej wzniesiono tutaj wał obronny, ponownie o konstrukcji skrzyniowej. Ale czy były to niedobitki Wiślan, a może już czescy przemyślidzi, końcowo nawet Piastowie? Wróćmy jednak do plemienia Wiślan i epoki przedpaństwowej, czyli do okresu znacznie bardziej skomplikowanego i w gruncie rzeczy nieznanego. Teraz chciałbym sfokusować Was na jedną rzecz, ponieważ cały czas tak naprawdę mamy problem z tym, czy rzeczywiście odnalezione tutaj bardzo nieliczne relikty spalonych wałów, szczątki drewna są świadectwem, jak się nadal domniema, z braku konkretnych badań naukowych, reliktami pierwszego grodu Wiślan, być może nawet jego stolicy, czy też może reliktami grodu czeskiego, o czym się nie mówi. Po raz kolejny wracamy do geografa bawarskiego, który mówi w swoim raporcie o tak zwanych Wiślanach, kiedy to rzeczony geograf bawarski tak naprawdę jest w rzeczywistości zebranym spisem szpiegów, którzy kręcili się po krainach słowiańskich. Dalej, po raz kolejny król Anglii Alfred, który wspomina o tak zwanym kraju Wisły. I oczywiście największe, najbardziej istotne dla nas źródło, czyli święty Metody, który mówi o chrzcie pogańskiego księcia panującego w tak zwanych Wiślech. A gdzie jest to Wiślech? Czy jest to Wisła? Czy są to dorzecza Wisły? Jaki bieg Wisły? Tego nie wiemy. Co zatem o ogrodzie Wiślan na krakowskim Wawelu mówią nam historycy, a raczej źródła pisane z tych najdawniejszych czasów? Dokument z roku 1086, czyli Cracovia Civites, tak naprawdę został sporządzony na podstawie wcześniejszego dokumentu z roku 973. I mówi nam, że granica właśnie tego biskupstwa przebiegała kiedyś na Bugu i Styrze. Co do Bugu wątpliwości nie mamy, ale Styr już jest poddawany duże prawdopodobieństwo i wątpliwość. Bo z kolei ten dokument mógł być opracowany na podstawie jeszcze starszego dokumentu, wystawionego około roku 900, który znał już wcześniej kosmas. Zatem wróćmy do pożaru naszego grodu. Kiedy mógł faktycznie po raz pierwszy spłonąć? Czy wydarzyło się to podczas inwazji Świętopełka? Moim zdaniem absolutnie nie. Już w tym czasie Morawy były zagrożone przez Węgrów, a sam Świętopełek nie miał absolutnie takiego potencjału, aby wkroczyć przez bramę morawską na stałe na plemię Wiślan i zająć to grodzisko. Jednak to z drugiej strony nie znaczy, że wojska morawskie tutaj w ogóle się nie pojawiły. Prawdopodobnie była to swego rodzaju misja karna. Ale czy to oni zniszczyli brud Wiślan? Niekoniecznie, ponieważ to właśnie ich wyparli
chwilę później sami Madziarzy. Tutaj trochę połączę pewne fakty. Dzisiaj już wiemy, iż odkryto cmentarzysko staromadziarskie w okolicach Przemyśla. Zatem świadczy to ich o bardziej stałej obecności w tych rejonach na południu Polski. Czy zatem może ów gwałtowny, niszczycielski pożar został wywołany napadem Madziarów, którzy być może dobili resztki plemienia Wiślan po ekspedycji karnej Świętopełka? Trudno to rozstrzygnąć, ponieważ, jak mówiłem wcześniej, szczątki nie są badane. Ten odcinek powoli kończymy w tym miejscu, ponieważ dotarliśmy do ulicy Kanoniczej 13, czyli miejsca odkrycia największego skarbu Wiślan, grzywień siekieropodobnych. I właśnie teraz widzicie to miejsce. Pytaniem pozostaje, dla kogo te grzywny były przygotowane lub też dlaczego pozostały w tym miejscu ponad 1000 lat w stanie kompletnie nienaruszonym. I aby z kolei uzyskać odpowiedzi na te oto pytania, trzeba temu tematowi poświęcić znacznie więcej uwagi, by opowiedzieć o nim w osobnym odcinku. Oczywiście temat Wiślan, Grodu Wiślan i całego tego miejsca jest znacznie pojemniejszy i taki film jak dzisiaj jest bardzo krótki, aby wszystko Wam to przedstawić, ale też mam nadzieję, że byliście ze mną do tej pory. W każdym razie zapraszam Was na drugą część, gdzie opowiem o tym dużo więcej, a dzisiaj już kierujemy się do wyjścia ponownie pod starym grodem słowiańskim Wiślan.